w XXI wieku może nas czymś zaskoczyć książka sprzed 500 lat? Zdecydowanie tak. Na bibliotecznych regałach kryje się jeszcze niejedna tajemnica, a jej rozwikłanie może dostarczyć wiele satysfakcji i nowych faktów do badań. Dzisiejszym bohaterem jest niewielka książeczka przechowywana w gabinecie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z niezwykle ciekawą i dość zawiłą, tajemniczą historią. Do tego eleganckiego, oprawnego w aksamit woluminu pisała się jedna z najznakomitszych postaci XVI wieku. Zanim zdradzę, o kim mowa, spójrzmy, co to za książka. Zbiór psalmów Dawida w tłumaczeniu Marcina Lutra wydrukował w roku 1551 Hans Luft, znany wittenberski drukarz sprzyjający reformacji. Kartę tytułową zdobi drzeworyt nawiązujący do historii ze Starego Testamentu, opisującego Mikal ratującą męża, króla Dawida, przed zbrojnymi nasłanymi przez Saula, króla Izraela. U dołu widnieją godła reformatorów. Na lewej tarczy, wpisanej w medalion róża Marcina Lutra, po prawej mojżeszowy wąż z brązu na krzyżu, wskazujący na Chrystusa ukrzyżowanego. Herb Filipa Melanchtona. Herbami reformatorów znaczono i inne karty tytułowe XVI-wiecznych druków, co było swego rodzaju autoryzacją przynależności wydrukowanego dzieła do reformacyjnego piśmiennictwa. Na życzenie właściciela książki, na początku i końcu woluminu, introligator dołączył puste karty i to na nich znajdziemy adnotacje znanych osobistości. Dzięki autografom prezentowaną książkę określimy mianem imionnik, sztambuch lub album przyjaciół. Na pierwszych pustych kartach dołączonych do woluminu widnieje wpis zakończony łacińską formułką Scripti versus manu Filipi, w języku polskim napisane ręką Filipa. Brak nazwiska przez lata utrudniał jego identyfikację. Kim był ów Filip? Dociekliwość badawcza skłoniła mnie do poszukiwań. Rozpoczęłam porównania duktu pisma z dokumentami i innymi wpisami do woluminów z innych polskich, europejskich bibliotek, by finalnie potwierdzić, że do książki wpisał się sam Filip Melanchthon. Filip Melanchthon, humanista, teolog protestancki, przyjaciel Marcina Lutra, zasłużył się m.in. reformą szkolnictwa, dzięki czemu nazywany jest nauczycielem Niemiec. Chętnie wpisywał się do książek swoim uczniom, przyjaciołom i słuchaczom. W przypadku prezentowanej książeczki na wpis wybrał cytat z kroniki dziejopisarza Johannesa Kariona. Melanchthon swoje wpisy sygnował czasem imieniem i nazwiskiem, jednak równie często pozostawiał samo imię, tak jak się stało w omawianym przypadku. To nie jedyna znana osobistość, która wpisała się do prezentowanej książki. Drugą w kolejności jest wielce zasłużony dla rozwoju protestantyzmu na Pomorzu Jan Bugenhagen. Poza tym odnajdziemy jeszcze Johanna Forstera, profesora Wittenberskiego Uniwersytetu, i Jakoba Rungego, teologa i superintendenta Pomorza. Natomiast na kolejnych kartach, zarówno początkowych, jak i tych z końca książki, widnieją wpisy najsłynniejszych Pomorzań XVI wieku. Księcia Jana Fryderyka, jego małżonki Erdmuty Brandenburskiej i innych, księżnej, książąt i wielmożów pomorskich. Zofii Jadwigi wraz z mężem księciem wołoskim Ernstem Ludwikiem, Barnima Młodszego, władcy księstwa darłowskiego oraz przedstawicieli wielkich rodów pomorskich, Szwerinów, Szweckowów, Citwiców i Kleinstów. Wiemy już, kto złożył podpisy, a do kogo należała ta książka? Właścicieli było co najmniej kilku, lecz pewność mamy co do dwóch. Najstarszym znanym właścicielem, choć nie pierwszym, był Peter Kameke, kanclerz książąt pomorskich, zapamiętany przez potomnych jako intrygant, konkurujący z księżną Erdmutą o przychylność jej męża, księcia Jana Fryderyka. Drugim znanym właścicielem woluminu są hesty książęta z Darmstadt, o czym świadczy prostokątna pieczątka z napisem Großherzogliche Kabinettsbibliothek z wieku XIX. Co do innych posesorów pozostają nam tylko przypuszczenia.
Jedna z możliwych ścieżek wiodących wolumin z Pomorza do Hesji prowadzi z biskupstwa kamieńskiego przez księgozbiór księcia Jana Fryderyka, następnie Petera Kamekego, w ręce jednej z władczyń pomorskich, Erdmuty bądź Anny Marii. Po bezpotomnej śmierci księżnych książkę mogła odziedziczyć ich siostra Zofia, żona elektora saskiego Chrystiana I, której wnuczka Sophie Eleonora von Sachsen przewiozła do Darmstadt. To tylko jeden z przypuszczalnych sposobów transferu. A w jaki sposób znalazła się w zbiorach gabinetu starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie? W 1942 roku prywatne zbiory księcia Ludwika von Hessen und Beinrein ewakuowano z Darmstadt do jego letniej rezydencji na Śląsku, zamku Karpniki. Po zakończeniu działań wojennych pozostawione na Śląsku darmsztackie zbiory przewieziono do Muzeum Narodowego w Warszawie, skąd większość książek w 1946 roku przekazano do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Dzisiejsza opowieść dowodzi, że na kartach starych druków znajduje się jeszcze wiele nierozwiązanych historii. Wyjaśnienie zagadkowego wpisu w prezentowanym woluminie pozwala gabinetowi starych druków od niedawna szczycić się wpisem wybitnego humanisty Filipa Melanchtona.